Cześć, witaj w dzisiejszym odcinku. Opowiem w nim o niedocenianej, ale jednak ekstremalnie skutecznej technologii uszczelnienia, czyli butylach. Taśmy butylowe, sznury i masy butylowe to rozwiązania stosowane wszędzie tam, gdzie szczelność i wieloletnia odporność są ważniejsze niż estetyka. W tym materiale dostaniesz kompletny, praktyczny przegląd rozwiązań z naszej oferty, czyli produktów marki Melkip, jak również Terozon i częściowo Sika. Zapraszam do obejrzenia. Zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest butyl. Butyl to kauczuk izooprenowy, trudne słowo, polimer o bardzo niskiej przepuszczalności gazów i wody. Najważniejsze jest to, że pozostaje plastyczny i lepki przez całe swoje życie. W przeciwieństwie do silikonów, akryli czy poliuretanów, butyl nie utwardza się, nie staje się kruchy i nie pęka. Dlaczego jest tak skuteczny? Po pierwsze, ma wysoką lepkość początkową, czyli tak zwany tak. Po dociśnięciu wgryza się w nierówności powierzchni, dzięki czemu uzyskujemy bardzo dokładne uszczelnienie. Po drugie, pozostaje elastyczny i reaguje na pracę konstrukcji. Jeśli coś drga, rozszerza się termicznie lub pracuje pod obciążeniem, butyl dopasowuje się razem z tymi elementami. Po trzecie, tworzy barierę dla wody, pary, gazów, praktycznie nieprzepuszczalną i po czwarte, jest odporny na światło UV oraz procesy starzenia. Dobre taśmy i sznury butylowe, jak Melkip czy Terozon, działają na zewnątrz nawet kilkanaście lat. Butyl ma też ogromną odkształcalność, od 400 do nawet 1000%, zależnie od typu. To poziom, który standardowe uszczelniacze nie osiągają. Właśnie dlatego butyl uszczelnia w miejscach, gdzie inne technologie już zawodzą. Przejdźmy do rodzajów butyli. Pierwszy to klasyczne taśmy butylowe, najbardziej uniwersalne. Świetne do blach, dachów, kontenerów, klimatyzacji. Zobaczycie je w tej formie, czyli są dosyć płaskie, szerokie. Nadają się też do konstrukcji stalowych. W naszej ofercie znajdziecie dwa rodzaje taśm butylowych. Natomiast mamy też możliwość wyprodukowania taśmy w dowolnej grubości i szerokości. Oczywiście pod względem produkcji specjalnej te minima zamówieniowe są dosyć duże. Drugi rodzaj to taśmy aluminiowo-butylowe. To po prostu butyl z aluminiową okładziną odporną na UV i warunki atmosferyczne. Często używany w pracach dekarskich, w tematach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych. Czyli to jest ta forma, z jednej strony mamy butyl, który naklejamy, a z drugiej pokrycie tutaj aluminizowaną, metalizowaną taśmą, albo też czystym aluminium w zależności od typu. Trzeci rodzaj produktów butylowych to sznury butylowe, dostępne w różnej średnicy. Jak sama nazwa wskazuje, to po prostu walec plastycznego butylu, świetne w automotive, prefabrykacji, montażu stolarki, dają powtarzalną grubość i łatwość aplikacji na długich odcinkach, dzięki temu, że są stosunkowo grube. Jeżeli mamy nierównomierną strukturę powierzchni, to ten sznur butylowy się będzie fajnie dopasowywał. I czwarty format, w którym możecie zakupić butyl, to masy butylowe w kartuszach lub wiaderkach. I wtedy, gdzie mamy nietypowe geometrie, chcemy mieć łatwość dozowania w przypadku kartuszy, albo możliwość tutaj wybrania do dowolnej ilości masy w przypadku wiaderek. Są to takie uzupełniające metody dozowania. W przypadku kartuszy często konieczne jest podgrzanie tych kartuszy przy gęstych butylach, żeby łatwo je zaaplikować. Plus jest wtedy taki, że po wystudzeniu ten butyl będzie miał bardzo fajną kohezję i świetnie uszczelni element. Jak wypada butyl na tle innych technologii? Zacznijmy od MS Polimerów. MS Polimer to świetny klej uszczelniacz, który nadaje się do malowania i lakierowania. Natomiast przewagą butylu w przypadku uszczelniania jest to, że on będzie dużo lepiej tworzył barierę przeciwko wilgoci. Jeżeli zależy nam na 100% uszczelnieniu przed wilgocią, przed parą wodną, wybierzcie wtedy butyl. W porównaniu do poliuretanu, poliuretan też bardzo fajna, popularna technologia, można ją malować. W zależności od wyboru produktu możemy też uzyskać dobrą wytrzymałość, ale
Problemem często jest stwardnienie, pękanie przy drganiach długofalowo, no i poliuretany nie są odporne na światło UV. Natomiast butyl zachowuje miękkość i elastyczność, też również będzie pewniejszym produktem, jeżeli chodzi o uszczelnienie. W porównaniu z silikonem, to silikony są świetnie odporne chemiczne, bardzo dobrze znoszą światło UV, ale różnie bywa z tolerancją olejów. Oczywiście są silikony olejoodporne. Butyl będzie miał przeważnie troszkę lepszą adhezję do różnych powierzchni przemysłowych. Będzie stosunkowo prostszy, bardziej uniwersalny. W porównaniu do uszczelnień wykonanych z EPDM, te uszczelnienia wymagają mechanicznego montażu, są bardzo trwałe, no ale musicie mieć już wycięty, dopasowany element. Natomiast butyl będziecie mieć bardzo dużą możliwość szybkiego dopasowania do różnych powierzchni, czyli jednym produktem jesteście w stanie wiele rzeczy uszczelnić, nie musicie mieć gotowych, wyciętych uszczelnień. Teraz bardzo ważny fragment, bo butyl to jest świetna technologia, ale jak każda technologia ma swoje ograniczenia. Nie należy butylu stosować w miejscach, gdzie będzie narażenie na oleje mineralne, paliwa i smary. Po prostu butyl będzie z czasem puchnąć, tracić lepkość, po prostu nie nadaje się do tego. Nie stosujcie w takich miejscach tego materiału. Nie jest też produktem wysokotemperaturowym i maksymalnie do około 80 stopni działa, ale jeżeli przekroczy tutaj temperatura 100 stopni, to butyl traci swoje właściwości, więc w miejscach, gdzie jest ryzyko, że ten element będzie się nagrzewać, nie stosujcie tego, nie ma to sensu. Najlepiej pójść w silikony wysokotemperaturowe, ewentualnie MS polimery, ale silikony zdecydowanie będą tutaj najlepszym rozwiązaniem. Butyl też nie nadaje się na podłoża pylące, niestabilne, mocno porowate, które nie zostały zagruntowane. Jak każda masa po prostu odejdzie z tym brudem, z tym kurzem, nie złapie się jej dobrze. Butyl też nie jest klejem konstrukcyjnym, więc on nie będzie dobrze przenosił obciążeń. To jest typowo uszczelniacz, to nie jest klej. Jeżeli potrzebujecie produktów typu 2 w 1, używajcie MS polimerów, poliuretanów, a jeżeli chcecie kleić konstrukcyjnie, to zostają Wam epoksydy, metakrylany lub poliuretany konstrukcyjne. I ostatnia rzecz, butyl nie sprawdza się tam, gdzie powierzchnie będą stale przesuwać się względem siebie, powodując starcie, ponieważ pozostaje miękki i z czasem po prostu może zostać tam wypchnięty, więc jeżeli te elementy cały czas mocno pracują, to też nie jest jakiś tutaj dobry wybór, żeby iść w butyl. Przejdźmy do zastosowań. Świetne tematy do użycia butyli to tematy klimatyzacyjne, wentylacji, uszczelnianie przewodów, obudów, elementów narażonych na drgania. W automotive do reflektorów, wiązek elektrycznych, drzwi i izolacji akustycznych. W przemyśle stalowym do połączeń blacha-blacha oraz obróbek dachowych. W energetyce do przepustów kablowych i skrzyń sterowniczych. Prefabrykacji do paneli warstwowych i konstrukcji modułowych. W naszej ofercie znajdziesz produkty butylowe różnych rozmiarów i różniące się też właściwością, czyli takiem, konsystencją wewnętrzną i też siłą kohezji. Dopasujesz dzięki temu butyl pod swoje wymagania. Znajdziesz taśmy butylowe, sznury, jak również butyle w kartuszach czy wiaderkach. Jeżeli masz problem z wyborem, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w opisie filmu. Możesz też zostawić komentarz, postaramy się dobrać dla Ciebie produkt pod filmem. Teraz Wam pokażę, jak właśnie uszczelniać butylem, jak butyl się zachowuje w praktyce. Tu mam taki sznur butylowy, to jest chyba Fi 4. Zobaczcie, rozciąga się, będzie cały czas plastyczny, to przypomina troszkę plastelinę. Mogę go rozciągnąć, on się nie rwie, taka powiedzmy plastelina, ale jest 100% wodoodporna, nie przepuszcza pary wodnej, więc wszędzie tam, gdzie po prostu chcecie mieć świetne uszczelnienie, które Wam zapobiegnie przed wnikaniem wilgoci, to bardzo dobrym wyborem jest butyl. Mam tutaj płytę Dibond, z jednej strony sobie usunę folię ochronną, więc nie będę musiał otłuszczać, ale zawsze jak przy każdym klejeniu, uszczelnianiu pamiętajcie, powierzchnia musi być otłuszczona. Popatrzcie, butyl już mi złapał do folii, więc wezmę nowy fragment i postaram się uszczelnić, pokazać Wam, jak będzie się sprawował przy uszczelnieniu
właśnie powierzchni z aluminium do aluminium, ale tutaj z butylem wszystkie powierzchnie, które są łatwo sklejalne, jesteśmy w stanie uszczelniać. Zawsze uważajcie przy polietylenie, polipropylenie i teflonie, tam no, wszystkie technologie uszczelniania, klejenia mają problem, jeżeli chodzi o chemiczne oczywiście uszczelnianie. Także wezmę sobie nowy kawałek, no i spróbujemy wykonać jakieś takie uszczelnienie. Nakleję sobie trochę tego butylu. Bardzo łatwa aplikacja, nie muszę mieć żadnych narzędzi. Używam po prostu rąk, nie muszę mieć pistoletu, no i chyba że wybierzecie butyl w kartuszach, tak, to trochę inaczej wtedy, ale w przypadku sznuru butylowego sprawa jest bardzo łatwa. Dociskamy i to miejsce jest natychmiastowo uszczelnienie, nie? Czyli nie musicie czekać, może woda tutaj trafić i od razu jest uszczelnienie. Tak jak wspominałem w filmie, nie jest to klej, tak? On jakąś siłę swoją ma, czyli jak teraz próbuję rozciągnąć, ten butyl pracuje razem z tym elementem, więc to nie jest też tak, że nie ma żadnej siły, ale no, będę w stanie na pewno to zerwać. Popatrzcie, jak butyl tutaj jest w stanie się rozciągnąć. Zobaczcie, jak on się rozciąga. Nie tracę szczelności. Popatrzcie, rozciągnąłem element i butyl poszedł ze mną, tak? Czyli dopiero, zobaczcie, będę musiał naprawdę pociągnąć. O, zobaczcie, jak element się wydłuża. Dopiero teraz nastąpiło zerwanie. Jeżeli docisnę, to on będzie znowu w stanie złapać, nie? To tutaj on zawsze będzie żywy. Przeciągając, no, też jestem w stanie zerwać, ale butyl to nie jest klej, to ma być uszczelnienie. Teraz parę słów o tym, jak dobierać odpowiednio butyl. Zawsze zadaj sobie 3 pytania. Pierwsze, jaki materiał chcesz uszczelnić? Drugie pytanie, czy konstrukcja będzie pracować, czy drgać? I trzecie pytanie, jakie będą czynniki środowiskowe? Woda, UV, temperatura. Jeżeli potrzebujesz pomocy, możesz się skontaktować bezpośrednio z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie filmu. Możesz to pytanie również zadać pod tym filmem. Postaramy się dobrać odpowiedni produkt do Twoich potrzeb. Postaraj się opisać swoje wymagania, gdzie ten produkt będzie pracować, jakie będą temperatury, a my zwrotnie damy Ci znać, co najlepiej użyć. Podsumowując, butyl to jedna z najbardziej niezawodnych metod uszczelnienia w przemyśle. Pozostaje plastyczny, dopasowuje się do powierzchni i daje szczelność na lata. Przy właściwym doborze jest praktycznie bezawaryjny. Pewnie też kojarzycie go z tematów uszczelniania brodzików w łazience. Tam zazwyczaj stosuje się tego typu taśmy włókninowe, gdzie z drugiej strony właśnie jest użyty butyl. Jest to bardzo dobre zastosowanie tej technologii. 100% odporność na wilgoć to jest właśnie temat, który w łazience taki produkt świetnie jest zastosować. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Jeżeli tak, zostaw komentarz, daj łapkę w górę. Zachęcamy do obejrzenia kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Cześć.